były w nich teksty zawarte, które mogłyby Kościołowi jako strukturze zagrażać. Tomasz był najbliżej, więc ta jego świadomość była też dużo wyższa. Nawet krowi placek na polu jest tak samo boski, bo inaczej nie mógłby tutaj być. Około 200 000 kobiet zostało spalonych na stosie, dlatego że miały wiedzę. Rzuciłem ogień na świat i teraz stoję i będę pilnował, aż wszystko stanie w płomieniach. Jezus już tutaj nie jest takim dobrotliwym Ojcem, Bogiem, miłosiernym, miłującym wszystkich. Tylko zmieniając siebie jesteście w stanie wpłynąć na każdą osobę, która krąży wokół waszej orbity. Ten, który twierdził, że to Ziemia się kręci wokół Słońca, a nie Słońce wokół Ziemi, do niedawna od razu był stosik albo jakaś inna kara. To nie ma mowy o miłości, tam nie ma mowy o braterstwie, tam nie ma mowy o winie i o karze. Dalej będą wojny, dalej będą ludzie umierali, dalej będą firmy padały. Chcieliśmy trochę wrócić, można powiedzieć, do źródeł, może nie naszych, ale do źródeł naszej, do źródeł religii, w której zostaliśmy wychowani, ponieważ to jest gdzieś tam w jakiś sposób utożsamiają się ludzie z religią, z tymi przekazami, bo mieliśmy to, że tak powiem, od dziecka zaszczepione, wbite w głowę, więc każdy wie, kto to był Jezus, co to jest Kościół, jak to się mówi w Kościele i tak dalej. My chcemy trochę to pokazać z innej strony, bo fakt tego, że taka istota jak Jezus był, no to nazwijmy, że faktycznie, że to było. Ale to, co ona mówiła, to, co przekazuje Kościół, to trochę są dwie inne rzeczy. I my chcieliśmy wam pokazać na podstawie Ewangelii Tomasza, który jest apokryfem, można powiedzieć, czyli nie jest uznaną za Ewangelię przez Kościół, bo też jest warto zwrócić uwagę na wszystkie teksty zakazane przez Kościół. To są teksty, na które warto zwrócić swoją uwagę, bo zostały zakazane z jakiegoś powodu. Raczej nie z powodu takiego, że szerzyły nieprawdę, tylko że były w nich teksty zawarte, które mogłyby Kościołowi jako strukturze zagrażać. I takie właśnie teksty znajdują się w tej Ewangelii Tomasza, która jest też potocznie zwaną Piątą Ewangelią ze względu na to, co ona głosi. I chcieliśmy rozpocząć taki cykl, żeby pokazać wam, bo Ewangelia Tomasza mówi o bezpośrednich słowach Jezusa, które on wypowiadał do swoich uczniów. One się trochę różnią od tego kanonu, którym jesteśmy nauczeni. I Jezus już tutaj nie jest takim dobrotliwym Ojcem, Bogiem, miłosiernym, miłującym wszystkich, tylko jest po prostu bardziej przewodnikiem, osobą, która mówi: nie idźcie za mną, ale podążajcie swoją drogą. Ja wam tylko mówię, jakie są możliwości i ja wam pokazuję, co wy też możecie zrobić i wy możecie zrobić dużo więcej, bo mówi wprost, że odnośnie cudów, które czynią i tak dalej, że wy możecie robić to samo i jeszcze więcej ode mnie. Bo taka jest prawda. I jedyną różnicą, ja też się o tym dowiedziałem, jak spędziłem ponad 3 miesiące w Indiach, też u różnych mistrzów duchowych, pobierałem nauki i ci prawdziwi mistrzowie zawsze mówią, że jedyną różnicą między mistrzami a uczniami jest taka, że ci mistrzowie wiedzą, kim naprawdę są, a uczniowie jeszcze tego nie wiedzą, dlatego chodzą, pobierają nauki, traktują mistrzów jako mistrzów, mimo że mistrzowie mówią: nie traktujcie mnie jako mistrzów, bo jestem na równi z wami, jedynie mam większą świadomość tego, kim jestem. I z Ewangelią Tomasza w ogóle wiąże się ciekawa historia, ponieważ ona została dopiero odnaleziona w 1945 roku, więc dosyć niedawno, można powiedzieć, w Nag Hammadi. To jest bodajże, nie wiem w sumie, gdzie to jest, Egipt? Może w Egipcie? Zaraz googluję. Syria? Nieważne. Tak, Zostało odnalezione i były jednym z tam kilkunastu zwojów. Odtworzono zapiski, ale nie wszystko się udało odtworzyć, bo wiadomo, w zwojach, które mają... W Górnym Egipcie. W Egipcie, tak. W zwojach, które mają 2000 lat, ponad tak naprawdę, no załóżmy, no to wiadomo jak one wyglądały, więc odtwarzanie tego, co tam jest zapisane, tłumaczenie z tego języka tamtejszego na ten współczesny, no to zajęło lata, ale udało się odtworzyć i tam są bardzo fajne teksty, więc będziemy się do nich bezpośrednio odwoływać. Możemy nawet zacząć takim tekstem pierwszym, ponieważ Tomasz był jednym z uczniów bezpośrednich, był jednym z apostołów, tak, czyli był uczniów, którzy mieli bezpośredni dostęp do Jezusa i
Generalnie Tomasza uznaje się za tego, który dostał najwięcej informacji od Jezusa. Mówi się, że to jest jego taki brat bliźniak wręcz, więc on był najbardziej wtajemniczony i najbliżej, poza Marią Magdaleną, ale dostał najwięcej przekazów i nawet są takie informacje o tym, że Tomasz słyszał coś prywatnie od Jezusa, po czym apostołowie chcieli się dowiedzieć od niego, co usłyszał, to mówił, gdybym wam to powiedział, to byście mnie ukamienowali, bo to są takie informacje, że nie uwierzycie. Więc Znaczy, ten tekst jest po prostu bardzo cennym źródłem Musicie wiedzy. też wiedzieć, że apostołowie, którzy, albo inaczej ludzie, którzy by zebrali się wokół Jezusa, to byli bardzo prości ludzie. To nie byli... Słuchajcie, to byli rybacy. To byli rzemieślnicy, rybacy, można powiedzieć, nie obrażając nikogo, prości wieśniacy, którzy nie grzeszyli nie wiadomo jakim intelektem czy świadomością. No właśnie, Oni po prostu poszli za nim, bo poczuli to, ale ich świadomość, zresztą świadomość, bo jak teraz według skali Hawkinsa świadomość całej ludzkości jest na poziomie 200, to w tamtych czasach poziom świadomości był na poziomie 90. Że poziom świadomości w tamtych czasach był bardzo, bardzo, bardzo niski. I przychodzi ktoś taki, schodzi tutaj taki nauczyciel, taki mistrz jak Jezus, i jak on ma do tych ludzi przemówić, żeby oni cokolwiek zrozumieli? Właśnie, z poziomu 1000 świadomości, skala ma od 0 do 1000 poziom świadomości. Z poziomu 1000, gdzie na tym poziomie była świadomość Jezusa, mówi do kogoś, kto jest na poziomie 90. I nie obrażamy tutaj nikogo, absolutnie, tylko chodzi o to, jakiego rodzaju, jak mogły być te słowa zinterpretowane, tak, przez większość i w jakiej formie zapamiętane, tak, i przekazane dalej. Tylko o to nam chodzi, prawda? Tomasz był najbliżej, więc mamy tu, ta jego świadomość była też dużo wyższa, więc jest nam bliżej do tych tekstów niż do innych po prostu. Dokładnie, bo jeżeli odpowiednio się zinterpretuje, to one mówią dokładnie to, co mówi teraz fizyka kwantowa udowadnia, co mówią przekazy starożytne, co mówi nowa jakby nauka, do czego dochodzi, to wszystko się ze sobą łączy w jedno. Więc to są bardzo ciekawe rzeczy. Ktoś pisze, że nie miałam pojęcia, że takie teksty istnieją, nikt o tym nie mówi. No nikt o tym nie mówi, no bo po co o takich rzeczach mówić, tak? To nie są popularne rzeczy, to są rzeczy, które idą pod prąd ogólnemu nurtowi, więc nikomu na tym nie zależy, żeby takie rzeczy były powszechnie wiadome. Tym bardziej, że wiecie, to jak mówię, Kościół bardzo łatwo takie rzeczy zamiata pod dywan, mówiąc, że są to rzeczy sfałszowane, że są nieprawdziwe, zakazując takie ksiąg i tak dalej. Nie tak dawno za takie rzeczy, tam chyba nie wiem ile, ale to około, ktoś tam próbował doliczyć, ale około 200 000 kobiet zostało spalonych na stosie. Tylko właśnie dlatego, że miały wiedzę. Na przykład wiedźmy. Kim są wiedźmy? Wiedźmy to są te, które mają wiedzę. Miały wiedzę, bo teraz to się inaczej nazywa. Wiedźma ma wiedzę. I każda osoba, która szerzyła coś wbrew Kościołowi, no to na stosik i koniec. Ten, który twierdził, że to Ziemia się kręci wokół Słońca, a nie Słońce wokół Ziemi, do niedawna, tak samo to było jeszcze od razu był stosik albo jakaś inna kara, no bo tutaj jest dość, mówię, ten schemat tych ograniczających przekonań i kontroli jednak jest kluczowy we wszystkich tak naprawdę, we wszystkich strukturach, które się charakteryzują jakąkolwiek hierarchią. Jak jest hierarchia, to znaczy, że jak ktoś jest lepszy od ciebie, jak ktoś jest gorszy i tak dalej. To wiadomo, że to są struktury. Na przykład Kopernik, tak, który był zakonnikiem, opublikował swój tekst tam o obrotach sfer niebieskich tuż przed śmiercią, bo wiedział, że gdyby to zrobił wcześniej, to by zginął po prostu. Więc no, tak wygląda dzisiaj nauka. Zresztą też popatrzcie na edukację, czy waszą, czy waszych dzieci w szkołach. No nie uczy się epigenetyki, tylko genetyki, tak? Nie uczy się fizyki kwantowej, tylko fizyki newtonowskiej. No a potem wychodzimy w dorosłe życie i nagle się okazuje, że tam to już jest nieaktualne, tak? Że nie ma odzwierciedlenia tak naprawdę w świecie, że jest coś głębszego, coś, co patrzy szerzej i daje odpowiedzi na wszystkie te nasze egzystencjonalne pytania. Dokładnie, ja to próbuję jeden cytat wam znaleźć, jeszcze taki fajny, który pokazuje, ale go chyba nie znajdę. Kasia, z taką wiedzą to stosik gotowy.
Słuchaj, ponieważ czas nie istnieje, znaczy istnieje stożek czasowy, ale czas jako taki nie istnieje, jest tylko tutaj teraz, więc jest nasza wersja też na stosie i jest nasza wersja tutaj razem z wami, także spokojnie, wszystko jest tak, jak ma być. Mam, słuchajcie, jeden, to chyba jest ostatni w sumie cytat z tej Ewangelii Tomasza. Szymon Piotr to jest uważany za założyciela Kościoła. Piotr, ten opoka, Kościół zbudowany na skalę i tak dalej, czyli można powiedzieć pierwszy apostoł, najważniejszy w ogóle, za którego on się uważał, bo on też na przykład, powiemy wam. Ten, co u bram stoi, podobno jak Dokładnie. idzie do nieba. Czyli po prostu I teraz uważajcie, drogie panie, wszystkie, bo to do was. jego słowa. Niech Miriam, czyli on tu odnosił się do Marii Magdaleny, niech Miriam odejdzie od nas. Kobiety nie są godne życia. To są jego słowa Piotra, świętego Piotra, założyciela Kościoła. Więc, bo wtedy kobiety mniej więcej na takim poziomie tak były traktowane, że w ogóle obecność, dlatego też taka kontrowersyjna jest obecność Marii Magdaleny przy Jezusie. No to było w tamtych czasach, to było niedopuszczalne, że kobieta, że oni nie byli w związku, że jak kobieta w ogóle może być razem z nimi, z mężczyznami, tam siadać przy jednym stole i tak dalej. No widzisz, a więcej kobiet jednak w tym nurcie rozwoju duchowego się teraz No my to akurat zagłębia. wczoraj dużo o tym mówiliśmy, jak prowadziliśmy webinar z energii żeńskiej, dużo mówiliśmy o Marii Magdalenie, o tym, jak energia żeńska jest, jaką jest potęgą, dlatego tak przez lata i była blokowana, tylko dlatego. Kobiety gdzieś tam zawsze na drugim planie były, bo energia żeńska jest przepotężna i jeżeli kobieta odnajdzie w tą swoją prawdę i odnajdzie swój potencjał, to wtedy można powiedzieć, jest nie do powstrzymania. Jest, może film, jak oglądaliście film Lucy, to ona dobrze prezentuje, tak, to jest energia żeńska. To się co dzieje. może tutaj kobieta zdziałać. Tu chodzi, że chciałem tylko pokazać, jaką świadomością mieli apostołowie, czyli ci, którzy byli najbliżej. Więc też nie ma się co dziwić, że teraz to wszystko wygląda, jak wygląda. A zacznę od początku, bo Ewangelia zaczyna się od słów. Kto odnajdzie znaczenie tych słów, nie zakosztuje śmierci. I to już dużo mówi. Po prostu miał takie zrozumienie Piotrek, taki Piotrek był po prostu, Piotrek spod budki z piwem dzisiaj, Myślę, że Piotrek z budki z piwem ma dzisiaj większą świadomość niż święty Piotr wtedy miał, ale nie obrażając, wiadomo. Nikogo. Z szacunkiem, miało być. z szacunkiem zawsze pamiętajcie do każdego. Ale pamiętajcie, kto założył Kościół, dobra, to jest... Kto odnajdzie znaczenie tych słów, nie zakosztuje śmierci, bo Tomasz, ten, który pisał to, bo to też nie chodzi o to, że Jezus mówił więcej. To wystarczy, że on po prostu rozumiał więcej z tych słów, które Jezus do niego mówił. Bo to jest, można powiedzieć jedno zdanie i będzie 10 osób i każdy inaczej to zrozumie. A jedna osoba powie, ja wiem, co ty powiedziałeś, wiem, co chciałeś przekazać. I to wystarczy, żeby taką Ewangelię właśnie napisać. Więc dlaczego nie zakosztuje śmierci? Bo będzie wiedział, że w najwyższym rozumieniu tej śmierci nie ma. Że my jesteśmy nieśmiertelną duszą, że jesteśmy istotami, które tutaj po prostu zeszły po to, żeby sobie podoświadczać, żeby się pobawić trochę w tym życiu, ale to nie jest życie, takie prawdziwe życie, to jest życie w cudzysłowie. Tak, to tak jak w tej śmierci klinicznej, o której zaczęliśmy dzisiaj, osoby, które przeżyły to doświadczenie, powróciły tutaj, są wszystkie zgodne w jednym, że tam jest idealnie, znaczy w sensie w formie niefizycznej, już nie mówimy, że ktoś wrócił do źródła, bo był tutaj, nie? Obserwował cały czas, znaczy był i nie był, tak? No bo to źródło jest wszędzie oczywiście, ale był dalej jakoś przywiązany do swojego ciała, bo je obserwował, bo śledził, nadzorował, kontrolował, co się dzieje. Ale mówią, że tam jest jak w domu, tam jest idealnie, tam nie ma bólu, tam nie ma strachu, tam jest jedność. Tak? Dotykasz liść i się tym liściem stajesz, dotykasz kamienia i się tym kamieniem stajesz. I jest po prostu doskonale. Tak czasami na przykład, jeżeli ktoś nam bliski odchodzi i nie byliśmy z nim w jakiejś przyjaźni albo kłóciliśmy się wcześniej, my tutaj zostajemy i myślimy, dlaczego ja nie byłam milsza, dlaczego ja nie zrobiłam tego, dlaczego nie utrzymywałam kontaktu, a tam to w ogóle nie ma znaczenia, tam to nie istnieje, takie rozterki w ogóle nie istnieją, tam jest wszystko idealnie. Nie? I właśnie o to chodzi, że mając to zrozumienie, czując bardziej ten swój przepływ energii, czując siebie w sobie, my to wiemy, my to czujemy, rozumiemy. Słuchajcie,
cała wiedza jest w was. Ja zawsze to powtarzam. Tylko poprzez, nie szukanie na zewnątrz, ale tylko poprzez zwrócenie się ku sobie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, które mamy, bo cała wiedza jest zawarta w nas, bo my jesteśmy nad tym wszystkim. I ktoś tu pisze, co z numerologią. Numerologia fajna, wiele ci powie też o tobie, ale o tobie tutaj. Kto to napisał? Mira. Mira. Powie ci o tobie, o Mirze, ale ty musisz wiedzieć, że ty nie jesteś Mirą, ty jesteś kimś dużo większym niż Mira. Tu jesteś po prostu, wybrałaś taką sobie postać. Jesteś tym umysłem. Wybrałaś to ciało, wybrałaś to otoczenie, w którym jesteś, po to, żeby doświadczać, żeby się po prostu bawić tym życiem, żeby doświadczać, zbierać doświadczenia i tak dalej. Więc na pewnym etapie numerologia fajna. Dużo może powiedzieć, aczkolwiek musisz wiedzieć, że ty jesteś dużo ponad tym. Poza numerologią, ponad wszystkim, co tak naprawdę teraz wiesz. Zresztą drugi z cytatów tutaj Jezusa. Rzekł Jezus: niech ten, który szuka, nie ustaje w poszukiwaniu, aż znajdzie. I gdy znajdzie, zadrży. A jeśli zadrży, będzie się dziwił, i będzie panował nad pełnią. No, To jest też, można sparafrazować to, bo w innych Ewangeliach pojawia się proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. To można ten tekst porównać też do tego, że Jezus mówi, że niech ten, który szuka, nie ustaje w poszukiwaniu, aż znajdzie. Czyli wy nie odpuszczajcie, nie ustępujcie, dopóki nie znajdziecie, dopóki nie odnajdziecie tego, kim naprawdę jesteście. To jest wasz, można powiedzieć, jedyny cel, jaki tutaj jest, jakie macie tutaj zadanie do zrobienia, to... no i ten napisałem, super. To odnalezienie i odkrycie tego, kim naprawdę jesteście. Jak to odkryjecie, to wtedy można powiedzieć, jest koniec zabawy tutaj na tej płaszczyźnie i idziecie sobie gdzie indziej. I to Jezus też tutaj fajnie stwierdza, że i gdy znajdzie, zadrży, bo twoja moc cię przerazi cię. W sensie takim, że w takim razie pozytywnym, że jak zobaczysz, kim naprawdę jesteś, jaką masz ogromną moc, i będzie zdumiony. Będziesz zdumiony, zadrży, będzie się dziwił, dokładnie. I będziesz panował nad pełnią, czyli nad wszystkim, przede wszystkim sobą, bo ty jesteś wszystkim. Czyli no, ja cały czas jeszcze raz to powiem, dotykam liścia i staję się liściem. To jest, dla mnie to jest zdanie, które dzisiaj mi po prostu trochę, że tak powiem, znaczy nie rozjaśniło, ja nie jestem tego świadoma, ale tak pięknie zostało ujęte w słowach. Dokładnie i będąc już, kiedy się już pozna siebie i się zobaczy, że tak naprawdę nigdy nikogo innego nie było oprócz ciebie, że to zawsze byłeś ty, tylko w różnych emanacjach, że wszyscy dla ciebie byli lustrami, tylko po to, żebyś mógł siebie lepiej poznać, siebie szybciej odnaleźć. Bo to jest, można powiedzieć, trochę taka zabawa wchowanego. Schodzimy, zapominamy, kim jesteśmy i cała zabawa polega na tym, żeby siebie odnaleźć. Bo my tu ostatnio zaczęliśmy się odwoływać do Ewangelii Tomasza, czyli to są zwojów znak Hammadi, które zostały odkryte w 1940 bodajże 6 roku, czy tam 5, które też zostały zakazane za Kościół, a uważane są za jedną z ważniejszych Ewangelii. I to jest 114 cytatów bezpośrednich, które wypowiedział Jezus. I on tam nie jest taki, jak mówi Kościół. Tam nie ma, w tych 114 cytatach, to nie ma mowy o miłości, tam nie ma mowy o braterstwie, tam nie ma mowy o winie i o karze. On tam mówi prosto, bo Jezus przemawiał do prostych ludzi, więc mówił w miarę prostym językiem, ale nie mamy akurat otwartych jego cytatów, ale ja pamiętam jeden z takich mocniejszych, gdzie przychodzi Jezus i mówi do Tomasza: rzuciłem ogień na świat i teraz stoję i będę pilnował, aż wszystko wstanie w płomieniach. Więc no tutaj raczej nie ma obrazu ciepłego, kochającego Boga, bo tak nie jest rzeczy samej. Ale to jest właśnie, słuchajcie, właśnie na tym według mnie polega miłość. Oczywiście tam są wzloty, różowe okulary i tak dalej, ale tam też jest dawanie to, czego druga osoba potrzebuje. Znaczy oczywiście, że w tym, co on powiedział, stoi w sensie tylko i wyłącznie, można powiedzieć, miłość, bo ogień, który on rzuca na świat, to jest ogień świadomości.
I to jest ogień świadomości, który wypala wszystko na swojej drodze. Trochę tego Tomasza Ewangelię byśmy wmieszali, bo tam są bardzo fajne cytaty i tutaj my też mówimy o tym Ewangelia tak zawsze tak z przymrużeniem, może nie z przymrużeniem, ale z duszą na ramieniu mówię o Ewangelii, bo nie chciałbym, żeby ktoś pomyślał, że my tutaj głosimy tak zwane Słowo Boże, bo ta Ewangelia jest bardzo daleka od tego, co mówi Kościół, a jeszcze i odpowiednio interpretowana, tak zresztą jak sama Biblia. Jak świadomie przysiądziemy do Biblii i zobaczymy, co tam jest zapisane, tam są bardzo mądre sformułowania i to jest, można powiedzieć, praktyczny poradnik prawa przyciągania. To jest Biblia, gdzie jest, no znacie, proście, a będzie wam dane. Pukajcie, a znajdziecie, tak? Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a wam otworzą wam. Także tam jest bardzo dużo takich przekazów i to w których interpretacje zmieniliśmy na przestrzeni lat, Dokładnie. na przestrzeni różnych soborów. Odpowiednio Ale interpretując. dzisiaj możemy na to inaczej w każdej spojrzeć. religii znajdziecie takie przekazy, bo tak naprawdę wszystkie religie są jedną religią. I te przekazy, te w najwyższym rozumieniu to jest jedno to źródło, z którego to wszystko przychodzi, jest no niestety zniekształcone w różny sposób, ale my tutaj staramy się nie zniekształcać, tylko mówić po prostu jak jest i najkrótszą, najprostszą drogą do celu. Tak, no dzisiaj, kochani, dostaliście jeden potężny cytat właśnie a propos płonącego świata, płonących umysłów, także idźcie i płońcie. Jak już się będzie gasić, to będziemy sadzić więcej. Każdy z nas ma dostęp do tej samej wiedzy. To nie jest tak, że my coś więcej wiemy od was. Wy wiecie dokładnie tyle samo, my jedynie więcej pamiętamy. Ja to zawsze tłumaczę, bo każdy z was ma dostęp do całej wiedzy wszechświata. Jedynie co, to wy zapomnieliście o tym. Każdy z was zapomniał o tym, a każdy, tak jak tutaj ktoś zapytał, nawet ten krawężnik jest oświecony. Bo gdyby ten krawężnik nie był oświecony, to nie mógłby tutaj być. On składa się tylko z atomów i tylko z elektronów, takich samych, jakie są w tobie, które są tak samo oświecone i tak samo boskie, bo wszystko, co widzicie, to jest boskie. Nawet krowi placek na polu jest tak samo boski, bo inaczej nie mógłby tutaj być. Bo wszystko to, co widzicie, zostało, można powiedzieć, skoro tu jest, to znaczy, że składa się z tego samego, co ty, a skoro ty jesteś kreatorem tego wszystkiego i ty jesteś Bogiem tego wszechświata, to wszystko, co tylko widzisz, jest też boskie. I jak zaczniecie tak interpretować i tak do wszystkiego podchodzić, do tych ludzi, którzy zajeżdżają wam drogę, do tych lekarzy, którzy powodują, że kobieta umiera w szpitalu, do tych polityków, którzy wymyślają takie różne ustawy, do tych osób, które chodzą na protesty, do tych, które nie chodzą. Jak do wszystkich będziecie podchodzili z miłością i przede wszystkim z akceptacją i z pozwoleniem, żeby każdy był taki, jaki jest, to uważacie, że się zmieni. I świat wokół was się zmieni, bo nie będzie musiał wam już prezentować tego, co do tej pory wam prezentuje, bo my lubimy wchodzić w takie rzeczy, lubimy właśnie zasilać jakieś sytuacje, jakieś dziwne historie, im gorzej, tym bardziej w to wchodzimy, bronimy lub albo bronimy, albo atakujemy i tylko zmieniają się role, a aktorzy dalej cały czas są ci sami, ale to musicie wiedzieć, że wy oddajecie temu swoją energię. Każdej takiej sytuacji, każdej takiej rzeczy oddajecie swoją energię, zamiast skupić się na sobie. A uwierzcie mi, skupienie się na sobie, wystarczy zmiana swoich przekonań, wystarczy zmiana swojego patrzenia na świat i ten świat się zmieni, bo tak jak już mówiliśmy przed chwilą, świat jest tylko odzwierciedleniem tego, co ty o nim myślisz i on zawsze będzie taki i zawsze będzie ci pokazywał to, co ty myślisz o nim i ty jak widzisz świat. I to nie znaczy, że jak ty będziesz tylko myślał teraz dobrze w swoim mniemaniu, to nagle świat zrobi się cukierkowy i różowy. Dalej będą wojny, dalej będą ludzie umierali, dalej będą firmy padały, inne się rodziły i tak dalej, ale ty nie będziesz na to reagował. Jak do tego inaczej podchodzisz, to w ogóle cię to w żaden sposób nie dotknie, nic nie jest w stanie cię dotknąć, bo jedyną osobą, która cię dotyka i której pozwalasz na to, żeby cię wszystko dotykało, to jesteś ty sam. I jak zrobisz porządek z samym sobą, jak postawisz po prostu, staniesz przed sobą w lustrze i powiesz, że od dzisiaj to ja
biorę odpowiedzialność za swoje życie, nie patrzę się na nikogo, nie patrzę się na rząd, nie patrzę się na najbliższych, co oni sądzą, bo ty jesteś najważniejszy. I jeżeli chcecie komukolwiek pomóc, a wierzę, że wiele z osób, które tutaj na tym live jest, też przyszło z taką myślą, że jest na takim etapie, że dużo już wie, ale też chce pomagać innym, to musicie wiedzieć, że dopóki nie pomożecie samym sobie, to nie jesteście nikomu w niczym w stanie pomóc, bo tylko zaczynając od siebie jesteście w stanie zmienić ten świat, który widzicie. Właściwie tylko zmieniając siebie jesteście w stanie wpłynąć na każdą osobę, która krąży wokół waszej orbity. Czy to są wasi klienci, czy to jest wasza rodzina, czy to są przypadkowi ludzie przechodzący obok ulicą. Jakie prawdziwe rzeczy to u was. Prawdziwe, bo my mówimy tylko prawdę, aczkolwiek mówimy naszą prawdę. Słuchajcie, aczkolwiek Ta to jest prawda, tak. Prawda nie musi być waszą prawdą, ale jeżeli z tym rezonujecie i tak czujecie, to idźcie za tym. Jeżeli nie, to nie, bo my zawsze mówimy, że my nie jesteśmy, nigdy nie stawiamy się jako nauczyciele. My stawiamy się jako równi z każdym i my jedynie to, co my robimy, to my możemy wskazać taką drogę albo taką drogę. Pokazujemy tą drogę, którą my przebyliśmy i wiemy, które narzędzia działają, które są najszybsze, najskuteczniejsze, najlepsze i osoby, które gdzieś tam z nami się zadają, że tak powiem, na naszych warsztatach, to na pewno potwierdzą, że to są proste rzeczy i one działają. Pewnie nie na wszystkich, ale dla osób, które są otwarte, faktycznie przede wszystkim, które chcą się zmienić, bo dużo osób jest takich, które tylko mówi, że chce się zmienić, a tak naprawdę my do końca nie chcemy się. W niektórych jeszcze momentach w naszym życiu, w niektórych obszarach przede wszystkim, my nie chcemy się wcale zmienić, bo by to mogło zmienić zbyt dużo, a my tego się boimy. I tak lubimy być w takim zawieszeniu, że trochę tu zrobimy kroczek do przodu, trochę w tył i tak nie do końca jest fajnie, ale jest w miarę stabilnie i tak się potrafimy bujać kilkanaście lub kilkadziesiąt nawet lat. Aczkolwiek jest to możliwe i tak jak mówię, my wskazujemy tylko kierunek, który możecie wybrać, ale to wy musicie ten pierwszy krok zrobić i to wy musicie za tym pójść i do was zależy cała robota, bo to w was jest ta moc. Nikt za was nigdy nic nie zrobi. Jak pójdziecie do jakiegoś energoterapeuty czy do wróżki, która wam powie co i jak, co macie robić, to nie idźcie, bo oni nie mają pojęcia. Oni widzą tylko strzępy różnych możliwości. Tym bardziej podchodząc pod teorię równoległej rzeczywistości, to taka wróżka też widzi tylko pewne możliwości, nie widzi tego, co będzie, bo nie może tego widzieć. Tylko od ciebie zależy ostatecznie, jak ta historia się ułoży i jak ona się zakończy. Wiem, że dla niektórych ta wiedza mogła dzisiaj trochę być tak bez wstępu, bez takiego przygotowania może być ciężka w zrozumieniu, ale z drugiej strony ja zawsze doceniam osoby, które przychodzą, które dopiero gdzieś są na początku swojej drogi, bo wbrew pozorom macie łatwiej, bo nie macie ze sobą dziesiątek lat, czy tam kilkunastu, czy kilku lat naleciałości z różnych warsztatów innych duchowych i rozwoju duchowego, bo sam rozwój duchowy sam w sobie jest też ślepą uliczką. I ja się o tym sam przekonałem, będąc w rozwoju duchowym 17 lat i wiem, że pewne rzeczy zaskoczyłyby u mnie dużo szybciej, gdyby nie to, że ten bagaż rozwoju duchowego, że rzeczy są takie i takie, a nie inne, tak naprawdę mnie trochę przytłoczył i musiałem to wszystko jakby odkręcać. Ale wiesz, że tak miało być. Ale oczywiście No, zawsze jest słuchajcie, tak, jak miało być. To jest nasza droga. Każdy układa sobie drogę zgodnie ze swoimi potrzebami, zgodnie ze swoim pragnieniem. O tym, jak układamy tę drogę, będziemy mówić na innych spotkaniach. Ale nic tu się nie dzieje wbrew waszej woli. Absolutnie nic. I to, że Paweł spędził ileś tam lat w Indiach w kamieniołomach. na biało, medytując, tak miało być. To, że ja też spędziłam kilkanaście lat szukając dla siebie różnych rozwiązań. Nie kilkanaście lat, tam 16 czy ileś, ale dużo, dużo więcej. I w tym momencie kliknęło i wiem, i czuję, rozumiem i jesteśmy tutaj po to, żeby się z wami dzielić. No to tak miało być. Każdy wasz wybór jest ważny i cenny, tak jak każde wasze doświadczenie, więc cokolwiek wybieracie, musicie wiedzieć, że zawsze wybieracie dobrze. Nie możecie źle wybrać, nie ma czegoś jak zły wybór.
I to miejsce też, w którym jesteście, też jest najlepszym miejscem, w jakim możecie być. I jak z tego punktu wyjdziecie i cały ten bagaż swój wyrzucicie, który nosicie w plecaku całe życie i po prostu staniecie jutro rano i powiecie sobie wprost, że od dzisiaj zaczynam nowe życie, to życie będzie dla was nowe. Bo jedynie dlatego jest ciągle tak samo, bo my ciągle mamy w głowie te same rzeczy. I nie możemy oczekiwać innych rezultatów, jeżeli ciągle będziemy myśleli to samo i tak samo. To musi się coś zmienić. I zaczynamy od zmiany myślenia, za tym idzie zmiana czynów, a za tym idzie zmiana wszystkiego. Dokładnie. Jeżeli dzisiaj wyszedłeś do pracy, czy wyszłaś do pracy tak samo jak zrobiłeś to wczoraj i przedwczoraj, to zgadnij jak będzie jutro. I pojutrze, i za tydzień, i tak dalej. Więc chodzi o to, żeby nawet w takich drobnych rzeczach, jak wyjście do pracy, uczynić z tego pewnego rodzaju celebrację. Zrobić inaczej. I na zakończenie zawsze mamy taką tradycję. Po każdym spotkaniu prosimy, żeby napisać jedno słowo, które wam utkwiło w głowie, które zabieracie ze sobą, zapiszecie w swoim pamiętniku. Ja mam taką praktykę właśnie, że zapisuję sobie w moich notesach jakieś słowa czy zdania, które gdzieś tam wywarły na mnie wrażenie. Co wy dzisiaj ze sobą zabieracie? Także napiszcie, co bierzecie ze sobą, co do was dzisiaj, co zapamiętaliście z tego wykładu. Pamiętajcie, że każdy wasz wybór, jakiegokolwiek nie dokonacie w tym tygodniu, będzie dla was dobry. Idźcie z taką myślą i zacznijcie z taką myślą tydzień i wszystkiego, czego się dotkniecie, wszystkiego, co zrobicie, miejcie świadomość tego, że to przyniesie wam tylko więcej dobra, więc zobaczycie, co się stało, za tydzień pogadamy. Trzymajcie się, hej! Pa, pa!